Witam. Mamy dokładnie 16 sierpień 2023 rok i mamy nów. Ryszard Borowiecki i oczywiście astrologia, czyli królewska wiedza. Inaczej mówiąc, o godzinie 11:39 kosmogram nasz lunarny, ponieważ Księżyc wyznacza tutaj tą drogę tego miesiąca, który jest związany ze znakiem Panny. Czyli dokładnie z czystością, z higieną, z tym wszystkim, co możemy nazwać otoczeniem naszym, w którym się dobrze czujemy. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że Panna będzie dopiero za kilka dni, ale w tej chwili ta lunarna Panna daje nam możliwość przede wszystkim poznawania nowych osób, tworzenia nowych związków i także działania jednego z najważniejszych. To pomoc w historii działania firm. Firmy właśnie od dzisiejszego dnia mogą rozpocząć istnienie, czy też przedsięwzięcia, które żeśmy nie dokonali, a chcemy dokonać. Ale jest to także czas rekonstrukcji swoich błędów, które żeśmy wykonali przez rok poprzedni. I chcemy je zniwelować, aby z nowym rokiem, czyli ten, który przyjdzie w następnym nowiu, czyli już wagi, rozpocząć całym bukietem marzeń, wrażeń i działań. To jest najważniejsze, bo teraz mamy czas refleksji. Refleksji to, co zrobiliśmy źle, jak postąpiliśmy, gdzie są błędy, jak mamy naprawić siebie, chociaż bardzo często nie za bardzo wiemy, jak to zrobić, ale zawsze, za każdym razem jest jakiś promyk nadziei, że będziemy lepsi, że będziemy bardziej otwarci. Przede wszystkim na rodzinę, na przyjaciół, na społeczeństwo. To jest najważniejsze. I jeszcze jedna rzecz, której musimy się pozbyć. Pozbyć się tego działania negatywnego. To działanie negatywne i tak w nas będzie, ponieważ nie możemy się zmienić z dnia na dzień, ale możemy nad tym panować i to panowanie jest w tej chwili dla nas najważniejsze, ponieważ właśnie teraz jest ta chwila, kiedy dajemy z siebie wszystko, żeby to utrwaliło się w naszej historii, kiedy właśnie znajdziemy się w naszej drogiej wadze i wejdziemy w te działania. Dlaczego warto w tej chwili być tak ostrożnym na siebie? Dlatego, że Panna jest matematyczna, fizyczna, bardzo dokładna, aż za bardzo dokładna i ten perfekcjonizm ją niszczy. Ale ze względu na to, że właśnie nasze Słońce z Księżycem znajdują się jeszcze w znaku Lwa, co jest doskonałą rzeczą, bo mamy w tym momencie jeszcze Wenus w retrogradacji i tak sprawdzam, co jeszcze mamy. W znaku Lwa właściwie nic więcej, ale to nie znaczy to, że tak mało. Nieprawda. Nasza Wenus tworzy właśnie to, co już mówiłem. Te związki miłosne jednocześnie też otwiera przed nami możliwość działania na przyszłość, ponieważ jest w retrogradacji, kiedy wejdzie w swój ruch prosty, będzie miała ogromną siłę, a jednocześnie ona znajduje się w dładzie ryby, a więc miłości tej, którą rządzi planeta Wenus, a w rzeczywistości Neptun. Ponieważ planeta Wenus jest w układzie z Neptunem. Neptun jest jej wyższą oktawą i tutaj następuje ta miłość,
która jest bardzo, a bardzo istotna. I to jest naprawdę wielki plus, że tak możemy kierować swoim działaniem w życiu, żeby zwyciężyć czas i być szczęśliwym, kiedy dochodzimy do tego wieku już jowiszowego, tego potężnego, kiedy stajemy się mędrcami, a do tego nieuchronnie każdy dąży, czyli od wojownika do mistyka. Faktem, wojownik to jest baran, a mistyk to właśnie nasze ryby. Patrząc na jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna, to kwadratura z Uranem. Kwadratura z Uranem właśnie daje tą kwestię takiego tête-à-tête, nowych związków, nowej rzeczywistości, nowych pragnień i nowych marzeń i możliwości zbudowania tego wszystkiego dookoła nas, przez nas, nie przez kogoś, kto nam coś narzuca. My mamy sobie narzucić pewne tempo działania po to, żeby właśnie ten kosmogram był nadal aktualny. A kiedy on jest aktualny? Tylko wtedy, kiedy my zażądamy i chcemy być tacy, jakich sobie siebie wyobrażamy. Pamiętajmy o tym, że to, co jest w naszym sercu, to tylko wgląd ma Stwórca i nikt więcej. To rzeczywistość nas buduje, którą my kształtujemy poprzez wolę, ale wola jest nam dana właśnie przez Boga. I Bóg tym kieruje, ale my mamy nad tym nadzór na tyle, ile świadomość nasza pozwala. Dlatego też Panna jest tym czyśćcem tego wszystkiego, co się dookoła nas dzieje. To jest ten moment, kiedy my, wchodząc w nowy rok, musimy się nauczyć, a właśnie douczyć, jak będziemy postępować przez ten cały czas, byśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy doskonali, że jesteśmy na wzór i podobieństwo. Faktem to slogany, ale jednak działające. Druga sprawa, że mamy bardzo ważną rzecz w tym kosmogramie. Neptun w 5. sektorze. To jest tutaj. 5. sektor, jeżeli liczymy, to jest 1, 2, 3, 4, 5, czyli daje nam właśnie możliwość kochania, ale wszystkich również. I musimy się tego nauczyć. Nauczyć się tej miłości do wszystkiego, do przyrody, do naszych zwierząt i także do ludzi. Bo to jest najtrudniejsza rzecz, jaka przed nami stoi. I mamy Jowisza oczywiście z Uranem w byku, więc mamy możliwości niesamowite w tym właśnie miesiącu, żeby dać sobie działania do maksimum wytrzymałości. Dlaczego? Dlatego, że Chiron jest w Pannie, tutaj w sektorze Panny, ale w znaku barana. To znaczy, że mamy nowy początek i możemy dosłownie ruszyć. Także potwierdza to nam węzeł, który daje nam zupełnie nowe szanse, nad którymi każdy z nas panuje. I miejmy nadzieję, że będzie szczęśliwy za rok, kiedy podsumuje ten czas w następnej, przyszłej tej Pannie, która będzie i naprawi swoje błędy właśnie z tego roku, który przyjdzie. A my w tej chwili musimy naprawić te błędy, które zostawiamy, bo one mogą się ciągnąć za nami. I to jest najważniejsze. Wszystkim Państwu życzę zwycięstwa w tej nowej Pannie, w tym właśnie nowiu. Rozpoczynajmy. To fantastyczny okres. Mamy lwa. Lew jest naszym ego i w tym ego możemy walczyć. To jest nasz
splot słoneczny, to jest nasze ja, to jest wszystko to, co należy do nas, do naszej przestrzeni, naszej wyobraźni. Otwórzmy to koło komfortu i przejdźmy jeszcze dalej. Zbudujmy z siebie bardziej doskonałych. Zbudujmy takich, jakich byśmy pragnęli. Gdzieś tam głęboko, w naszym umyśle. W tej szczerości, umiejętności zrozumienia siebie. To jest najpiękniejsza rzecz, by pojąć, że jesteśmy naprawdę wielcy i potrafimy kochać wszystkich. I oni też są wielcy, więc są wspaniali. Jeżeli razem jesteśmy wielcy, cóż więcej nam potrzeba? Trzymajcie się i powodzenia na tej nowej drodze budowania siebie. To tylko miesiąc, a tak znaczący. Z Bogiem. Do zobaczenia. W następnych opowieściach oczywiście o Pannie jeszcze troszeczkę o lwie, ale już z nutką